Państwa, witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa Animuje. Dzisiaj opowiem Wam o programie CorelDRAW. W zasadzie to jest drugi już odcinek naszego tutaj samouczka, bo we wcześniejszym odcinku, jak Wam przypomnę, próbowaliśmy rysować proste kształty w tym programie i był ten ptak papuga kolorowy, gdzie Wam trochę tłumaczyłam, że CorelDRAW to jest taka wycinanka. W tym odcinku zajmiemy się czymś troszeczkę innym, a w zasadzie pokażę Wam, jak można rysunek klasyczny na szkic przenieść do wektora i rysować w Corelu, a w zasadzie to bardziej poprawić ten szkic i kolorować go. Jednak pomimo wszystko ten rysunek będzie już grafiką wektorową, czyli nasz powstający szkic będę mogła używać zarówno jako grafikę na kubek, jak i fototapetę mogłabym z tego zrobić. Przydatne będzie takie narzędzie jak trasowanie map bitowych i zobaczycie to za chwileczkę na tym filmie. Te pierwsze tutaj rysunki, które oglądacie, to są fragmenty z mojej animacji, gdzie właśnie rysowałam odręcznie rysunki, a potem przenosiłam do Corela. I jak się domyślacie, było to bardzo dużo rysunków, bo to jest animacja. Więc spójrzcie, można tak też używać programu CorelDRAW. Jak jednak przenieść rysunek szkicowy do wektora i zrobić z tego grafikę wektorową w Corelu? Najpierw musimy narysować nasz szkic. Ja to mam takiego kotka i kotka, czyli tygrysicę i powiedzmy małego dachowca. I tam jest pewna sentencja, którą potem zobaczycie. Gotowy rysunek warto, żeby to był jednak narysowany jakimś pisakiem lub czymś grubszym. I starać się, żeby nie było widać szkicu właśnie, czyli ołówkiem, czyli bardzo dokładnie wymazać te szkice. Ewentualnie rysować całkiem na świeżo, całkowicie bez szkicu. I następnie ten nasz rysunek pisakiem należy zaskanować. Jest taka opcja, że wybieramy plik PNG, dajemy tryb czarno-biały, co jest bardzo istotne, jak potem zobaczycie, co będzie robił Corel. I skanujemy. Możemy wybrać opcję 300 dpi, 150 dpi i grunt, żeby ten rysunek był właśnie czarno-biały w trybie kseroskanowany. Następnie otwieramy nasz plik w Corelu, właśnie importujemy ten plik PNG i wybieramy opcję trasowanie map bitowych. Ta opcja pozwoli nam na zamienienie pikselowego rysunku skanu na grafikę wektorową. Kiedy jesteśmy w opcji trasowania, warto zastanowić się nad tym, jak to zrobić, żeby było najmniej pracy przy po prostu przekształcaniu rysunku, potem jak już będziemy go kolorować. Warto zastanowić się, jak to zrobić, żeby było najmniej pracy bo i tak będziemy musieli pracować nad tym szkicem, jak już nawet będzie wektorem. Polecam sprawdzić opcję, która tam będzie gładkość, żeby tam właśnie gładkość była jak największa i powyżej 60% w przypadku grafiki takiej opcji rysunek o wysokiej rozdzielczości. Polecam Wam powyżej 60% nie schodzić, jeśli chodzi o gładkość. Tym bardziej gładki ten rysunek będzie, tym mniej będzie tych właśnie punktów, wektorków, kwadracików, jak ja to na nie mówię, żeby tych punkcików było jak najmniej. I tutaj taka mała zagadka. Teoretycznie możecie stosować też tą metodę w przypadku grafiki na komputerze, czyli w jakimś programie rastrowym zostawiacie sam szkic i potem go przerabiacie na wektor, ale od razu Wam mówię, jest w tym o wiele więcej pracy niż z odręcznym rysunkiem. Jakoś tak się składa, że CorelDRAW lepiej trasuje mapy bitowe odręczne niż rysowane na komputerze. Kiedy już mamy nasz rysunek strasowany, czyli właśnie mamy te czarne linie, to będą te nasze tutaj jedna warstwa wektorowa, te białe punkty to będzie to miejsce do pokolorowania. Program powinien usunąć nam tło, możemy tak naprawdę przyglądać się naszemu tutaj przerobionemu rysunku i go poprawiać. To znaczy usuwać niepotrzebne właśnie punkty, jak ta linia będzie na przykład taka za bardzo chrapowata. Ewentualnie możemy też dodawać punkty, chcemy, żeby ta linia była bardziej, bo na przykład się okazuje, że na przykład jest za mało szczegółów pomimo wszystko i po właśnie takim trochę dziubaniu w tym wszystkim wygląda jak rysunek tradycyjny, a jest to w pełni grafika wektorowa. Kiedy już
troszeczkę rozprawimy się z naszymi liniami, bo są one już takie, jakie być powinny. Czyli mamy naszą linię, która nie wygląda, jakby nam się ręka trzęsła tak naprawdę. Dlatego ta gładkość, właśnie ta opcja w trasowaniu jest bardzo ważna, żeby ustawić Corela w jak najbardziej korzystny sposób przy trasowaniu mapy bitowej. I następnie możemy przejść do kolorowania. Z kolorowaniem jest fajnie, bo możecie wybrać jednolity kolor, ale też możecie się bawić gradientem, możecie dawać przezroczystość różną. I to się przyda, ta opcja przezroczystości w kolejnym naszym trzecim odcinku, gdzie znów będziemy rysować w bardzo tradycyjny sposób, kompletnie inny niż w odcinku pierwszym. Ale to jest tylko taka moja zajawka. W tym odcinku przede wszystkim pokazuję Wam, jak można stworzyć na przykład logo do Waszego filmu, bo nasz film na początku, jak się pojawiała animacja Największy Skarb Świata, była logiem, też tam było, czyli odręcznie rysowany szkic logotypu przenosimy do wektora, potem poprawiamy linię tak naprawdę i kolorujemy gotowy rysunek w Corelu. To taka drobnostka, ale ta opcja trasowania, taka ciekawostka, nie była dostępna we wszystkich wersjach Corela. W zasadzie ta opcja na pewno pojawiała się od wersji 15, bo w Corelu 15 już ją miałam, ale kiedy rysowałam we wcześniejszych wersjach, to musiałam się pogodzić, że albo będę rysowała tak, jak rysowałam papugę, albo będę rysować tak, jak Wam pokażę jeszcze w trzecim odcinku. Zapisany plik, ten tygrysek, mogę użyć nie tylko do kubeczka, ale równie dobrze mogę go przerobić na fototapetę. W zasadzie, gdybym zapisała ten plik jako PDF, to otrzymam tak naprawdę uniwersalny format. Mogę to na każdym formacie użyć, w jakiejkolwiek wielkości, od formatu A4 do jeszcze wyżej i wyżej. Więc właśnie w tym przypadku warto przyglądać się tym liniom i pracować nad tymi liniami, nad szczegółami tego rysunku po strasowaniu, a nie tak jak czasami widziałam, że ktoś sobie na szybko narysował, dał szybkie trasowanie i zostawił już tam wersję taką niepoprawioną, te kontury, bo to wtedy widać, że rysunek jest taki trochę postrzępiony miejscami. Tutaj warto przyjrzeć się tym liniom, jak program graficzny się zachowuje, bo uwaga, przy niektórych opcjach, na przykład jest taka opcja trasowania clip art, jak macie bardzo prosty rysunek albo logo proste lub szczegółowe, program domyślnie użyje też Wam wartości, które pomogą już na starcie, żeby ta linia na przykład albo ten rysunek, właśnie te kontury wyglądały o wiele lepiej, ale zawsze warto jednak przyjrzeć się po prostu z bliska tej linii, tym rysunkom i sprawdzić, czy właśnie nasz rysunek ma taki wygląd, jaki powinien mieć, a zawsze, tak jak pokazywałam Wam na przypadku nawet rysunku prostego papugi, w wektorze bardzo łatwo jest poprawić kształt. Ale uwaga, bardzo ważna rzecz, kiedy macie już gotowy szkic, skanowany szkic, jeszcze zanim zaczniecie go trasować, warto zobaczyć w programie rastrowym, czy przypadkiem dorysowaliście każdą linię do końca. I polecam Wam tutaj wtedy podomykać brakujące fragmenty. O tego Wam nie powiedziałam właśnie na samym starcie, bo przy rysowaniu w wektorze będzie problem potem z kolorowaniem. Tutaj powinnam też dorysować czarną linię i musiałam sobie troszeczkę inaczej ratować się przy kolorowaniu. Oczywiście potem to się da też zrobić, ale jeśli chcecie mieć pewność, że pokoloruje Wam Corel tylko ten obszar, który chcecie, żeby był pokolorowany, to warto przy tym liniom przyjrzeć się też jeszcze przed trasowaniem tego skanu. Są one jednak domknięte. To jest też taka przypomnienie nauki z odcinka pierwszego, że ten program po prostu musi mieć zamknięte kształty, żeby prawidłowo kolorował. Ale jest to bardzo przydatne, to jest naprawdę tylko kwestia dociągnięcia jeszcze kilku linii w szkicu i potem kolorowania z przyjemnością w Corelu. To jest bardzo przydatna opcja i co warto zaznaczyć, że każda co nowsza wersja Corela ma lepiej dopracowywane to narzędzie do trasowania.